Cześć, witam Was w nowym filmie z tematyki dzierganiowej. Dzisiaj dzisiaj jeszcze nie zacznę, ale nagram wstęp do filmu o moim pierwszym żakardzie. Do tej pory mam za sobą 4 swetry, z czego 3 są jednokolorowe, jeden jest dwukolorowy, ale w paski, więc nie jest to jeszcze żakard. No i teraz przede mną pierwszy żakard, bo zawsze marzyłam o takich, wiecie, bardziej skomplikowanych swetrach składających się z wielu kolorów, właśnie wzorami. Tekstury jakoś nie do końca mnie jarają. Tak mi się wydaje, że na pewno jakiś teksturowy sweter się pojawi tam gdzieś w mojej historii, ale nie jest to mój cel. Za to, że żakardy. Oczywiście, jak najbardziej. Mam już kilka norweskich książek właśnie z wzorami norweskich projektantek, które żakardy kochają, z tego co widzę na ten moment. No i właśnie pierwszy wzór będzie z takiej książki. Jest to projektantka Runa Strick. Ona się nazywa dokładnie Runa Sommerfeld. No i w tej książce znalazłam taki jeden żakard, który wydaje mi się będzie odpowiedni na start, bo nie jest raczej zbyt skomplikowany, jest z taniej włóczki dosyć, no i może Wam po prostu pokażę. Jest to taki żakard, zrobię Wam jeszcze pewnie przebitki na to dokładnie, jak to wygląda, ten sweter. Ogólnie fajny jest ten żakard na start, bo jeśli sobie go już zrobię, to będę mogła też zaprojektować swój żakard, bo tutaj w tej książce właśnie jakby po tym projekcie jest następny projekt z miejscem na zaprojektowanie swojego żakardu, takiego żakardowego karczku dokładniej. Więc stwierdziłam, że to będzie fajna rzecz na start. No nie są też takie cienkie druty, są tutaj 4,5 druty na cały sweter i 4 mm na ściągacze. A na tym też mi bardzo zależało, bo ogólnie nie za bardzo się lubię z cienkimi drutami. Obecnie robię rzeczy tylko z cienkich drutów. Na przykład na cienkich drutach. Na przykład teraz robię Sophie Scarf na prezent, który muszę skończyć do środy. Dzisiaj mamy poniedziałek. Zaczęłam go wczoraj i całkiem nieźle mi idzie, ale wyjątkowo się śpieszę, bo ja ogólnie do tych szybkich dziewiarek nie należę. No, ale mam nadzieję, że zdążę i że jeszcze przed wyjazdem, bo ten szalik robię na prezent i w czwartek mam lot do Polski. I mam nadzieję, że jeszcze przed właśnie wyjazdem, czyli maksymalnie w czwartek nabiorę oczka na ten mój żakardowy sweter. Pokażę Wam jeszcze, jakie włóczki wybrałam. Na początku chciałam wybrać coś innego niż to, co jest zaprezentowane w książce, ale po przejrzeniu masy inspiracji stwierdziłam, że będzie mi tutaj jednak najbardziej to połączenie jasny plus niebieski pasowało. Ale też nie chciałam iść 1 do 1 w to, co tutaj jest zaprezentowane, więc troszeczkę wybrałam swój wariant tego. Wybrałam tutaj włóczkę dedykowaną, czyli Drops Nepal i cieszę się w sumie, że jest to Drops, bo do tej pory testowałam tylko Drops Baby Merino, więc fajnie będzie sprawdzić coś innego, a jest to też włóczka dosyć tania. Nie pamiętam teraz ceny, ale w sumie sprawdzę i napiszę Wam na ekranie, ile kosztuje tutaj w Norwegii, chociaż z tego, co się orientuję, to różnice w cenach są bardzo, bardzo niewielkie, o ile w ogóle. No i właśnie kolor, który wybrałam na tło, jest to kolor kremowy, bo nie chciałam oczywiście bieli, w sensie ogólnie biel jest dosyć ciężkim kolorem moim zdaniem. No i tak właśnie pomyślałam, że taka złamana biel, ale cieplejsza, czyli właśnie kremowa, nie jakaś kość słoniowa czy coś, będzie tutaj fajnie się sprawdzi. Jest to kolor 0100. Jest też wszystkie nazwy kolorów, w sensie numerki kolorów dokładniej napiszę w opisie. Kolor numer 2, czyli kolor, który tutaj jest tym kolorem błękitnym i jest go najwięcej, to u mnie będzie kolor też trochę błękitny, ale bardziej taki po prostu niebiesko-turkusowy, dużo cieplejszy na pewno niż ten kolor, który jest użyty w oryginalnym wzorze. I wybór tego koloru w sumie
wynika z następnego koloru, który Wam zaraz pokażę, no bo właśnie chciałam do tamtego koniecznie dopasować. Tego koloru mam 2 motki, a wszystkie pozostałe są po jednym motku, no i na tło jest potrzebne no na ten tułów i rękawy tego kremowego jest potrzeba mi 9 motków, ale kupiłam niechcący 6, więc będę musiała jeszcze dokupić. No i kolor, który jakby był tutaj prowodorem, nie wiem czy jest takie słowo, ale jakby ten kolor chciałam najbardziej. Jest to kolor taki, jak widzicie, nie wiem, petrolowy to się chyba nazywa, że jest to granat, ale bardzo intensywny granat, ciemny, z domieszką zieleni. Czy mi to wyostro? Tak to wygląda. Zresztą on się teraz zauważyłam, że to się nazywa Dropsum Nepal Mix, a inne to są Unicolor. No i właśnie ten kolor bardzo mi się spodobał na stronie, bardzo chciałam go użyć, jest to 8905 i w sklepie jak byłam, na początku myślałam, że go nie ma i już byłam dosyć zawiedziona, bo ogólnie tutaj kupuję głównie włóczki stacjonarnie i chciałam, wtedy już byłam, wiecie, nastawiona na to, że kupię te włóczki, więc myślałam już o tym, żeby wziąć inny odcień granatu jednak, bo mówię, może ten nie był mi pisany, ale okazało się, że jest jeden motek, więc go wzięłam i w sumie do tego koloru potem dobierałam resztę. No i to będzie kolor, który jest tutaj na projekcie kolorem granatowym, czyli te wszystkie akcenty. Drugi kolor po tym niebieskim jasnym, którego jest najwięcej. Po tym kolorem trzecim, który na projekcie jest kolor beżowy, tutaj i tutaj i tutaj. U mnie jest to kolor musztardowy. Jest to kolor numer 2923. No tak mi się wydaje, że już poszłam po prostu w tę ciepłość, teraz też jesień, to te jesienne barwy jakoś tak troszeczkę mi w głowie grają, no i a też bardzo nie chciałam używać tu beżu i brązu, jakoś tak miałam, że no chciałam bardziej kolorowy ten sweter, ale też żeby jednocześnie coś pasowało do niebieskiego, ale żeby też to nie były same niebieskie odcienie, no i ostatecznie padło na tą musztardę i zamiast brązu, który w projekcie jest właściwie tylko tu, ale ja chcę go zrobić też te kreski tutaj. No i zamiast brązu ja wybrałam tutaj pomarańcz, który też jest z tego Nepal Mix, więc on też nie jest jednolity, on jest taką domieszką żółtego i też moim zdaniem to bardzo fajnie wygląda, dlatego chcę tego koloru trochę więcej użyć. Kto wie, czy może jeszcze więcej go nie użyję, zobaczymy w trakcie, jak już będę dziergać. Przychodzę z aktualizacją, zaczęłam i powiem Wam, że żakard całkiem przyjemnie się robi, jest to w ogóle mega ciekawe. Tutaj też jest całkiem gruba włóczka, bo to są druty 4,5 mm, więc już tak fajnie przybywa szybko. Tylko mam pewien problem, bo we wzorze niektóre rzeczy nie są doprecyzowane, jak na przykład dodawanie oczek. Jest napisane tylko o tym, żeby te oczka dodać, ale nie jest napisane jaką metodą. No i myślałam, że sprytna, bo użyłam czata GPT do tego, żeby zapytać, jaka metoda będzie najlepsza i czat podpowiedział mi, że metoda 2 oczek z jednego, która jest m.in. w Sophie Scarf używana. No, ale tak, zrobiłam to w 2 miejscach i już w pierwszym miejscu wzbudziło to troszkę moich wątpliwości, bo jest to widoczne, ale jest to w ten sam kolor, więc nie jest to widoczne aż tak bardzo. Widzicie, tutaj jest takie oczko jakby w drugą stronę, jakby poziome. No i właśnie to jest w wyniku tego dodania. No i chciałam to zignorować ogólnie, bo mówię, pewnie tak musi być. Myślę, że dalej będzie to dobrze wyglądać. No ale robiąc dalej, w momencie, kiedy zaczęłam dodać te oczka na innym kolorze, którego jest akurat jeden pasek, no to zaczęło to wyglądać bardzo niefajnie, bo kurczę, gdzie tu także Wam pokazać, jak to wygląda. O, tutaj, widzicie, tu powinien być pasek tego ciemnego niebieskiego, a w jednym miejscu, gdzie jest dodane to oczko, jest przerwa. No i wczoraj to robiłam i zauważyłam, że to źle wygląda, więc zaczęłam szukać innego rozwiązania i u krupy, nie wiem jak krupa
nic ma na imię, niestety nie pamiętam teraz. Ale w każdym razie znalazłam u naszej królowej żakardów, znalazłam film o tym, że ona dodaje zazwyczaj przez narzut i tą metodę najbardziej lubi. No i ja sobie zaczęłam tak robić, tylko że jakby nie sprułam, tylko to dodanie przerabiałam sobie na narzut. No i też nie jest to idealne, bo wychodzi mi takie, nie wiem, wybrzuszenia, jedną nitkę widać bardziej, drugą mniej. Widzicie tutaj, tu jest to i ta nitka niebieska jakoś wychodzi tak do przodu, więc myślę, że to spruję. Tylko nie wiem, czy spruję tylko ten fragment, czy spruję aż do tego niebieskiego, gdzie były dodawanie te dwa z jednego, bo tu też wyszedł taki uskok przez to dodanie, ale wydaje mi się, że to powinno się rozejść w blokowaniu, no a tego jakoś tych dodań bardzo nie widać. Chociaż z drugiej strony, jeśli się to nie rozejdzie, to będzie taki brzydki uskok przy dekolcie. Więc nie wiem, no jest to mały fragment, więc chyba to jeszcze spróję i zobaczymy. Napisałam też do autorki wzoru, jaką metodę ona poleca. Zobaczymy, czy mi wystarczająco szybko odpisze, chociaż no i tak pewnie już to spróję. I będę sobie dalej próbować, bo to dodanie oczek w ogóle mam jeszcze jeden poziom wyżej. Kurczę. O, tutaj. Ale no to jest w drugim rzędzie, zaraz po dekolcie i w ogóle, w sensie po ściągaczu tym takim tutaj. Więc tego praktycznie wcale nie widać, bo widzicie, jak ciężko było mi to Wam pokazać. Więc myślę, że to akurat zostawię. Zobaczę, ale ogólnie wzór już widzę, że pozostawia wiele do życzenia, bo nie dość, że nie jest napisane, jaką metodą te oczka dodawać, to jeszcze na przykład tutaj po ukończeniu tego ściągacza trzeba dodać naprawdę bardzo dużo oczek. Tam było chyba 26, ale właśnie nie jest to rozpisane, jak dodawać te oczka. Po pierwsze, jaką metodą, a po drugie, jak często. W sensie jest napisane, załóżmy, teraz wymyślam liczby, ale mniej więcej masz 70 oczek na drutach, dodaj oczka w odpowiednich odstępach, tak aby było na końcu 100 oczek na drutach w tym jednym okrążeniu. I musiałam sobie sama to policzyć, tam wyszło co trzecie oczko, ale 2 razy musiałam zrobić co drugie oczko. Więc no nie jest to zbytnio doprecyzowane. Zobaczymy jak dalej. Sam schemat się robi dosyć łatwo i ogólnie wydaje mi się, że żakardy bardzo polubię, tylko po prostu muszę się troszkę douczyć. Także będę przychodzić z aktualizacją. No i jeszcze dokupiłam dzisiaj 2 motki brakujące, to znaczy brakuje mi 3, ale dokupiłam 2, bo tylko 2 były z tego samego farbowania i stwierdziłam, że zamiast zakupować od razu ten trzecie z innego farbowania, to dokupię 2 i zobaczę, czy w ogóle będzie mi ten trzeci motek potrzebny, no bo w rozmiarze mniejszym już jest o 1 motek mniej, więc może z tego trzeciego nie będzie szło tak dużo. Ja też mam dosyć krótki tułów, więc może będę robiła ten sweter krótszy. Także zobaczę. A jeśli będzie potrzeba mi z innego farbowania jednak motek, to zostawię sobie go na ściągacze. W sensie nie będę, właśnie najpierw chcę zrobić rękawy i tułów tam do ściągacza i najwyżej ten motek na ściągacze dokupię, jak już będę wiedziała, ile mi zabrakło ewentualnie. No, to widzimy się w kolejnej aktualizacji. Dobra, przyszedł czas na update. Jak widać, cały żakard jest skończony. Tutaj jest ostatnie oczko żakardu i dalej już będzie gładki ten kolor naturalny. On jest taki złamana biel, trochę kremowy, ale nie. No i sweter sobie, w sensie ten żakard leży sobie tutaj zablokowany, bo
Obawiam się, że może być trochę za mały. Jak go przymierzałam, niestety nie nagrałam filmu, jest taki dosyć ciasny w ramionach, bo jak widzicie, on tutaj tak mocno opada i mniej więcej jak go zakładam, gdzieś tu jest góra ramienia i to jest takie dosyć napięte, więc liczę na to, że po blokowaniu się to zmieni, ale kurczę, nie wiem, czy pomogło. No i tak, tutaj z rzeczy, które też zmieniłam, tu zmieniłam trochę wzór. Tutaj też zmieniłam, bo te paski miały być nie pomarańczowe jak tu, tylko miały być w tym kolorze żółtym, ale nie podobało mi się, że ten pomarańczowy jest tylko tutaj użyty, więc chciałam go tu dodać. Ale jak widać, troszkę chyba sobie za krótkie te niteczki tu zostawiłam. Trochę za bardzo napięłam, no bo to było jednak jedno oczko na no taki spory kawałek i trochę nie wyczułam. No i one mi się chowają też, te paseczki. Nie wiem jeszcze, co z tym zrobię, czy może jak już będzie więcej swetra i będę go przymierzać, to się rozciągnie i będą one jednak widoczne, a jeśli nie, no to rozważam jeszcze przeszycie ich tą pomarańczową włóczką jeszcze raz po prostu, żeby je uwydatnić. No i zobaczymy właśnie jak z wielkością tego swetra, no próć tego na pewno nie będę, bo tutaj na tym fragmencie gdzieś odtąd dotąd, prawie nie, tutaj już się pozbywaliśmy kolorów. Tutaj było kilka okrążeń, gdzie prawie cały czas musiałam pracować 4 nitkami równolegle w całym okrążeniu i powiem Wam, to było wyzwanie, więc no tak jak tutaj mi się ten żakard mega podobało mi się robienie go, tak ta końcówka była naprawdę ciężka, no bo trzymanie tych 4 nitek, no to nie była najprzyjemniejsza sprawa i ciężko było się w tym połapać. No i później się bardzo starałam tutaj to naprężenie mieć dobre i jak widać tutaj chyba jest w porządku, chociaż tak sobie też trochę dotykam i po prostu w niektórych miejscach jest takie w ogóle bardzo sztywne to. Ja też nie zmieniałam tych drutów na mniejsze, na większe. Się zmienia w żakardzie na większe druty o pół rozmiaru, bo jest tendencja do przerabiania ciaśniej. No, jeśli dobrze pamiętam. No i ja wiedziałam o tym, ale jak mówię, zacznę najpierw robić na zwykłych, zobaczę. No bo na przykład w tym wzorze nie było napisane, żeby zmienić na większe. W niektórych wzorach jest tak napisane, no ale mówię, zobaczę jak to będzie wyglądało. No i jak zaczęłam, no to mówię, nie przerabiam jakoś ciasno, wydaje mi się, że normalnie, więc zostałam na tych drutach, no a teraz się zastanawiam, czy nie będę tego żałować. No ale zobaczymy, w ostateczności sweter pójdzie na sprzedanie albo na prezent dla kogoś, kto jest mniejszy ode mnie, więc no, tak to wygląda teraz, zobaczymy jak będzie dalej. W ogóle z włóczki, tutaj miałam wszystkich kolorów po jednym motku, tylko tego jasnego niebieskiego miałam 2 motki, i zużyłam go dosłownie tego drugiego motka, tyle co nic, że dobrze, że go miałam, bo bez niego bym sobie nie poradziła, ale zużyłam go tak bo tutaj w ostatnim okrążeniu było po jednym oczku, tutaj i chyba zabrakło mi włóczki na 4 takie oczka, więc jakby cały motek ma nadal banderolkę, no bo ja zużyłam, nie wiem, metr może tego motka, więc naprawdę tyle co nic, no ale dobrze, że był. A innych włóczek zużyłam tak w różnych ilościach, pewnie na koniec zrobię podsumowanie tego. Na pewno bardzo dużo zostało tej pomarańczowej, no bo nie jest dużo jej używane, ale no tutaj pewnie jeszcze coś zrobię. Dobra, sweter wysechł, w sensie ten mój żakard. Czy jest lepiej? Tak średnio bym powiedziała. No bo jak widzicie, nawet nie mogę za bardzo, jak ręce podnoszę, to wszystko mi schodzi. Jest to takie jak naciągnę, to jest to na tych ramionach, ale o tutaj się marszczy, na plecach to już też no, musiałoby być, no nie wiem. Może jak zrobię rękawy i tułów, może się to jakoś ułoży, wtedy zablokuję jeszcze raz i zobaczymy. Na razie to średnio to widzę. No tak to bywa z tymi pierwszymi razami. Zobaczymy. Będę dawać znać. Mi się wydaje, że teraz muszę oddzielić właśnie rękawy i tułów. No i pewnie będziemy się widzieć jakoś już przy końcu. No bo teraz będę cały czas na gładko dziergać, więc nic jakiegoś ciekawego nie pojawi się.
Jeszcze mam nadzieję, bo nadzieja umiera ostatnia, jak to mówią, ale czy ta nadzieja pomoże tu? Tego nie wiem. Cześć, witam Was po 3 miesiącach przerwy, bo dzisiaj mamy już 29 grudnia. Niestety sweter nie jest skończony i w sumie ostatnie pewnie 2,5 miesiąca spędził w pudle, bo po ostatniej aktualizacji dodziergałam tylko trochę rękawów tułowia, zablokowałam go ponownie, no i doszłam do wniosku, że to nie ma sensu. Niestety, ta góra, cały ten żakard jest za ciasny. Było to blokowane, naciągane ile wlezie, naprawdę. Znaczy, dobra, no nie może ile wlezie, bo nie mam maty i tak tych szpilek, że nie mam tego jak po prostu na stałe przyczepić, no ale na płasko suszyłam i regularnie tam go rozciągałam, żeby on jak najwięcej tej objętości tutaj zyskał. Ale ta góra jest w ogóle bardzo gruba, no bo tutaj mamy 4 kolory. Tak to wygląda na lewej stronie. Jest te przerwy między, w sensie te nitki, wydaje mi się, że są trochę za krótkie, że trochę za bardzo naciągałam. No i chyba kwestia tych drutów, że ja nie wiem, czy bym nie zmieniła je, że powinna mieć je o pół rozmiara, albo nawet może o cały rozmiar większe, chociaż nie wiem, czy to by się sprawdziło. No, cała ta góra jest taka, wiecie, tu już nic nie uciągniesz, że to jest takie bardzo zbite. Ja to zaraz Wam przymierzę i pokażę, jak to wygląda, ale nawet jak tak jest ten sweter, to myślę, że widać to, że wiecie, że ten dół jest od razu luźniejszy. Szczególnie tu przy rękawach, że tutaj jest wkleśnięcie, gdzie jest ten wzór, a tutaj jest dużo luźniej. No i nawet wydaje mi się, że na mniejszą osobę on by nie działał, bo po prostu ta góra jest taka za sztywna, że na przykład podnoszenie rąk jest dosyć niewygodne i no nie wiem, w sensie to może na dziecko by pasowało, ale znowu na dziecko byłoby oversize'em tutaj, a tutaj nadal by było chyba niewygodne. Trochę mi się wydaje, że może jest to też błąd wzoru, chociaż na zdjęciach wygląda to normalnie, albo nie wiem, może powinnam wziąć też większy rozmiar, chociaż jest to M i z tego, co sprawdzałam w wymiarach, to powinno się zgadzać. Więc byłabym bardzo wdzięczna za wszelkie rady, co poszło nie tak i czy wystarczy wziąć te większe druty i czy o pół rozmiara, czy może cały rozmiar, czy jeszcze właśnie ten luz w nitce to też jest błąd, że powinnam go dużo więcej zostawić. Może jakieś rady, gdy tych kolorów jest tak dużo, bo może to z tego wynika. No nie wiem, prawdopodobnie i tak to pójdzie do sprucia. Mówiłam, że na pewno nie będę pruła, no więc zmieniłam zdanie, bo nadal mi się bardzo podoba to połączenie kolorów, ten wzór i chciałabym mieć ten sweter, ale no niestety. Okej, trochę Was zbliżyłam, mam nadzieję, że się wszystko mieści w kadrze dobrze. No i widzicie, to wygląda tak, że tutaj fajny sweter. W sensie jakby luzu jest i ogólnie taki ideolo rozmiar bym powiedziała. No ale tu się wszystko marszczy. Rąk w ogóle nie mogę podnieść, bo widzicie, to się dzieje jak podnoszę ręce. Ja mogę go tak poobciągać i mogę stać prosto i nic nie robić. To jest maks, który mogę robić w tym swetrze, a poza tym, zresztą ja czuję, że te nitki tutaj ciągną, na plecach też mnie ciągnie, no i cały ten żakard jest totalnie za ciasny. Ale właśnie on tutaj tak szybko spada w dół na tych ramionach i kurczę, nawet nie wiem, czy jakby były właśnie te poprawki, że druty, w sensie większe troszkę druty, plus więcej jakby trzymania, popuszczania nici pomiędzy podbieraniem, to czy to by było dobre? Ja bardzo będę wdzięczna, jeśli ktoś, kto robił żakardowe karczki, się tutaj wypowie, czy ten spadek jest normalny, czy powinno być tutaj jednak trochę więcej tych oczek, czy właśnie może powinnam wziąć rozmiar większy po prostu, bo w sumie przy tej szyi, dobra, nie jest to ciasne, bo to mi ściąga do góry, ale tutaj mam luz na boku,
Może ten rozmiar większy też by się sprawdził. Tutaj jest też taki bardzo malutki ściągacz przy szyi. Nie wiem, czy bym nie wolała takiego bardziej zwykłego kołnierza. Wiecie, że sobie może wziąć większy rozmiar i zrobić składany, taki standardowy dekolt. No nie wiem, zobaczę. No tak czy siak, tak to wygląda. Sweter do sprucia. Świetnie się bawiłam przez ten miesiąc dziergania go, ponad miesiąc. No i mam nadzieję, że wersja numer 2 będzie dobra. No więc czekam na Wasze komentarze, co mogę zmienić, co Waszym zdaniem jest błędem numer 1, albo jakie są te błędy, jeśli jest ich więcej, prawdopodobnie jest ich więcej. Dajcie znać też, czy sami robicie żakardy, lubicie żakardy. No i pomijając już sprawy swetrowe, życzę Wam wszystkiego wspaniałego w nowym roku i żeby był lepszy niż ten, który właśnie teraz skończymy. No i żebyśmy się częściej widzieli. To życzę w sumie głównie sobie, żebym się mobilizowała i więcej nagrywała i więcej wrzucała. Ale teraz w tym roku miałam przeprowadzkę w listopadzie i to mnie bardzo wybiło z rytmu wszystkiego właściwie. No ale teraz myślę, że przełamuję tą złą pasę i że już będzie tylko lepiej i będziemy się widzieć tylko częściej. No, to udanego Sylwestra i widzimy się w 2026. Pa!